Cześć. W dzisiejszym materiale odpowiem na pytanie, jak zarobiłem 45 tysięcy złotych w 3 miesiące, inwestując w akcję firmy Nvidia. Poruszę temat dywersyfikacji, inwestowania dużych kwot w jedną spółkę oraz opowiem też o pewnej babie. Nie zapomnij dać suba i lajka. Zaczynamy. Na giełdzie w USA inwestuję od lat. To największy i najbardziej płynny rynek kapitałowy na świecie. I to właśnie w Stanach notowane są globalne potęgi jak Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet czy Tesla. Spółki te od lat napędzają wzrosty indeksów technologicznych i oferują inwestorom ekspozycję na megatrendy XXI wieku. Ameryka, chociaż naciskana przez Chiny, jest wciąż światowym liderem w obszarze innowacji. W USA powstaje najwięcej startupów, mają miejsca największe IPO, a rynki kapitałowe są ściśle powiązane z rozwojem nowoczesnych sektorów gospodarki. Choć inwestycje na tym rynku nie są pozbawione ryzyk, jak każda forma lokowania kapitału, to w długim terminie rynek USA zapewnia unikalny dostęp do firm, które wyznaczają globalne trendy. Miałem jednak wrażenie, że w swoim portfelu przegapiłem boom na spółki technologiczne, które rosły w niesamowitym tempie przez ostatnie kilka lat. Przez długi okres trzymałem się bezpiecznych walorów takich jak np. Visa lub tradycyjnych branż jak sektor obronny. Spadki czy kryzys na giełdach to dla świadomego inwestora okazja do kupienia tanich akcji. I właśnie z tego założenia wyszedłem, inwestując w spółkę Nvidia w kwietniu. Wokół szalała wojna handlowa USA-Chiny. Ameryka wprowadzała nowe cła co 2 dni i panowała duża niepewność. A ja nie tylko w tym czasie inwestowałem, ale postanowiłem zrobić to za znaczną dla mnie kwotę 80 tysięcy złotych. Dodatkowym aspektem była inwestycja tej sumy w jedną spółkę. Nie w szeroki ETF lub kilka firm, ale właśnie w Nvidię. Ale zaraz zakrzykniesz, jak to? A co z dywersyfikacją? W tamtym momencie, ale i generalnie w swojej strategii inwestycyjnej mam w głowie słowa mojego ulubionego inwestora fundamentalnego Warrena Buffetta. Ma on dość niekonwencjonalne podejście do dywersyfikacji, zwłaszcza jeśli porównamy je z tym, co powszechnie naucza się w podręcznikach finansów osobistych. Buffett twierdzi, że szeroka dywersyfikacja portfela nie ma większego sensu dla inwestora, który zgłębił wiedzę na dany temat. Oznacza to, że jeśli ktoś dokładnie rozumie konkretną branżę, potrafi analizować firmy, zna ich modele biznesowe, przewagi konkurencyjne i realia rynkowe, to lepiej, aby skoncentrował swoje inwestycje w kilku firmach dobrze mu znanych, zamiast rozrzucać kapitał po dziesiątkach spółek, z których wielu może nie rozumieć. W jego filozofii dywersyfikacja ma sens głównie jako forma obrony dla osób niedoświadczonych lub nieposiadających wiedzy eksperckiej, czyli jako zabezpieczenie przed ignorancją. To brutalnie szczera, ale trafna diagnoza. Buffett sugeruje, że powszechne podejście do dywersyfikacji w stylu kupuj po trochu wszystkiego prowadzi raczej do przeciętnych wyników, bo zamienia portfel w indeks, a nie w świadomy wybór najlepszych okazji inwestycyjnych. Wyszedłem właśnie z tego założenia, kupując w kwietniu akcję Nvidia. Nie jestem wszystko wiedzącą wyrocznią i guru inwestycyjnym, ale chciałem mieć w swoim portfelu dużą ekspozycję na spółkę technologiczną, a spadki na giełdach od początku roku dały mi taką możliwość. I ja tę szansę skrupulatnie wykorzystałem. Spędziłem dziesiątki godzin na robieniu researchu na temat Nvidii, przyszłości sztucznej inteligencji i perspektyw dla całej branży. Dało mi to wystarczającą pewność, że moja inwestycja ma sens, a ryzyko, które podejmuję, jest ograniczone. Oczywiście nadal staram się mieć różnorodne walory w swoim portfelu, zdywersyfikowane zarówno geograficznie, sektorowo, jak i w aspekcie cyklu życia danego przedsiębiorstwa. W końcu bardzo daleko mi do Warrena Buffetta. Jestem jednak zwolennikiem poglądu o inwestowaniu w niewielką ilość dobrze poznanych spółek. Mam zamiar ciągle rozwijać się jako inwestor, wychodzić ze swojej strefy komfortu i szukać okazji inwestycyjnych. W moim przypadku wszystko w oparciu o analizę fundamentalną. Jeśli zastanawiasz się, jak zacząć swoją przygodę z inwestowaniem i masz na razie dostęp do niewielkiego kapitału, zapraszam do oglądania mojej serii 800+ o inwestowaniu małych kwot. Byłem w tym samym miejscu co ty. Można nawet powiedzieć, że wciąż jestem, bo tak duża inwestycja w jedną spółkę jak Nvidia jest raczej wyjątkiem, a nie regułą w moim portfelu. W wielu przypadkach mam ekspozycję rzędu kilku tysięcy złotych na indywidualną spółkę. Podsumowując, w kwietniu zapłaciłem za jedną akcję Nvidii 400 zł.
Kurs znajdował się wtedy 30% poniżej swojego najwyższego poziomu z końcówki 2024 roku. Obecnie stopa zwrotu z mojej inwestycji to prawie 60%, co przy włożonej kwocie daje zysk 45 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o samą spółkę, to pomimo geopolitycznych i handlowych turbulencji radzi sobie wyjątkowo dobrze. Nvidia rozpoczęła działalność od tworzenia procesorów graficznych do gier, a dziś dominuje w segmencie układów scalonych i procesorów dla sztucznej inteligencji, centrów danych i zaawansowanych modułów obliczeniowych. Kluczowymi produktami są układy z serii H100, H200 oraz najnowsze Blackwell. Nvidia ogłosiła niedawno wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony w kwietniu 2025 roku, wykazując 44 miliardy przychodów, co stanowi wzrost o 12% kwartał do kwartału i 70% rok do roku. Przychody segmentu data center były istotnym czynnikiem tego wzrostu, osiągając 39 miliardów, co oznacza wzrost o ponad 70% rok do roku. Pomimo solidnych przychodów i zysków, Nvidia napotkała wyzwania związane z nowymi wymogami licencyjnymi nałożonymi przez rząd USA, które wpłynęły na eksport produktów H20 na rynek chiński. W związku z tym firma dokonała odpisu na kwotę 4,5 miliarda dolarów. Spółka poinformowała, że jej marża brutto wyniosła 61%. Jednak gdyby wykluczyć odpisy na Chiny, wynik ten byłby o 10% wyższy. W kolejnych kwartałach Nvidia ma zamiar powrócić do marż powyżej 70%. Prognoza na drugi kwartał zakłada przychody rzędu 45 miliardów dolarów, jednak zawiera już założenie o utracie kolejnych 8 miliardów potencjalnych przychodów z rynku chińskiego. Rynek zareagował pozytywnie na te wyniki, ponieważ po wyłączeniu wpływu strat związanych z Chinami ogólna kondycja finansowa spółki okazała się lepsza od przewidywań. Dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang wskazał na 4 pozytywne trendy, które napędzają rozwój firmy. Wzrost zapotrzebowania na chipy do AI rozwiązującej złożone problemy, cofnięcie niektórych zasad kontroli eksportu, rosnące zainteresowanie tzw. agentami AI w biznesie oraz rozwój koncepcji przemysłowych fabryk AI, które mogą stać się podstawą przyszłości produkcji na świecie. Firmy takie jak Microsoft, Google, Amazon czy Meta rozpoczęły wyścig zbrojny w zakresie centrów danych, inwestując dziesiątki miliardów dolarów rocznie w chipy GPU, z których ponad 80% dostarcza właśnie Nvidia. Istotne znaczenie ma także to, że Nvidia rozwija nowe linie produktowe, takie jak układy Blackwell czy Grace Hopper, a także własne platformy serwerowe i sieciowe, co czyni ją nie tylko dostawcą chipów, ale całych rozwiązań AI typu end-to-end. Oznacza to wzrost marż, większe przywiązanie klientów i wyższy poziom integracji technologicznej, a co za tym idzie, większy moat. Warto zauważyć, że jedynie Nvidia oferuje własny język programowania, co daje jej ogromną przewagę nad konkurencją. Prognozy ekspertów amerykańskich mówią o rocznym wzroście wartości rynku sztucznej inteligencji rzędu 30–40% w następnych kilku latach. W 2028 roku rynek AI ma osiągnąć wartość $1 tryliona. Na koniec chciałbym poruszyć temat koncepcji BABA. Jest to zyskująca ostatnio na popularności strategia inwestycyjna oznaczająca Buy Anything But America, czyli kupuj wszystko oprócz Ameryki. U podstaw tej strategii leżą rosnące obawy o kondycję i stabilność rynków w Stanach Zjednoczonych. Główne czynniki niepokoju to niestabilne otoczenie polityczne, widmo kolejnych wojen handlowych, niepewność regulacyjna i protekcjonistyczne działania administracji prezydenta Trumpa. Dodatkowo koncentracja kapitału na kilku gigantach technologicznych określanych jako wspaniała siódemka, czyli Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta i Tesla, jest dziś tak ogromna, że te 7 spółek odpowiada już za około 1/3 wartości indeksu S&P 500. Tak duże uzależnienie rynku od kilku firm wprowadza poważne ryzyko w sytuacji ewentualnej korekty lub zwiększonej zmienności. Analitycy wskazują również na rekordowo wysokie wyceny amerykańskich akcji.
Wskaźnik cena do zysku dla rynku USA znajduje się obecnie na poziomie 22. Dodatkowym wyzwaniem jest ryzyko walutowe. Osłabiający się dolar, który według prognoz ma pozostawać pod presją przez większość tego roku, może istotnie obniżyć realną stopę zwrotu dla inwestorów spoza USA. Jednocześnie jednak słabszy dolar historycznie wspiera rynki wschodzące, zwiększając ich konkurencyjność eksportową i obniżając koszty obsługi długu. Koncepcja BABA to ciekawy głos ekspercki, zwłaszcza jeśli już masz zbudowany solidny portfel amerykański. Możesz wtedy częściowo skupić się na innych rynkach i w ten sposób ograniczać ryzyko. Jeśli jednak nie posiadasz ekspozycji na giełdę w USA, kupuj wszystko oprócz Ameryki nie jest dobrym rozwiązaniem. Oznaczać to może, że ominą cię megatrendy, które są praktycznie nieobecne na innych światowych rynkach. Ja inwestuję zarówno w Polsce, Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Każdy inwestor musi znaleźć własną równowagę w portfelu. Sektor półprzewodników to mózg współczesnej gospodarki cyfrowej. Mikroprocesory, układy scalone i chipy są niezbędne w niemal każdej dziedzinie. Od smartfonów i samochodów po centra danych, sztuczną inteligencję i automatykę przemysłową. To rynek o ogromnym znaczeniu strategicznym i długoterminowym potencjale wzrostu. Nvidia jest dziś niekwestionowanym liderem tego sektora. Firma kontroluje ponad 80% rynku akceleratorów AI i dostarcza kluczowe technologie dla największych firm świata, takich jak Microsoft, Google, Meta czy Amazon. Jej przewaga konkurencyjna, tzw. moat, opiera się na własnym ekosystemie i platformach sprzętowych, innowacyjnej architekturze chipów oraz rosnącym udziale w centrach danych i superkomputerach. Prognozy dla tego rynku są optymistyczne, a jako że kupiłem akcję Nvidii po dość okazyjnej cenie, walor ten pozostaje w moim portfelu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.